Te estás pasando de la raya. Właśnie dolecieliśmy do Walencji. Despacito, pero seguro. Tú llegas tarde, con olor a nadie sabe qué. Yo con el llave, cerrando el corazón otra vez. Dices tranquila, no me hierve la piel. Si esto es amor, ¿por qué me sabe a hotel? Tú hablando claro, pero hace sombra. Siempre prometes, pero te escondes. Yo ya me sé todas tus formas. Hoy se te cae la corona. Rompe la madrugada, que yo me voy sin llamar. Rompe la madrugada, que yo me voy sin llamarlo. Se te enfría el café mientras miras el teléfono. Dices que ya te vas, pero nadie cruza el comedor. Tus llaves sobre la mesa, tu bolso medio abierto. Yo dando vueltas al vaso como si el tiempo fuera lento. Y me dices esto ya no, pero tus ojos piden otra cosa. Cada me tengo que ir, se te rompe un poco en la boca. Dame otro minuto, solo uno más. Quédate en mi puerta, no des un paso atrás. Baila con tus dudas sobre mi sudar. Si esto se termina, que se acabe tarde, bien tarde, bien tarde. Dame otro minuto para respirar, para ver si en serio me quieres soltar. Miente si hace falta, dímelo despacio. Si esto se termina, que se acabe tarde en tus labios. To tak, jak możecie zobaczyć, już dotarliśmy do Walencji i jesteśmy w naszym mieszkanku. Nagrałam Wam taki mini tour, żebyście mogli zobaczyć. Jest naprawdę super. To jest taka kawalerka, mamy wszystkie potrzebne sprzęty, mamy piekarnik, pralkę, nawet jest taka mini zmywarka, lodówka. Mamy ekspresik na kapsułki, ja o tym wiedziałam, więc już kupiłam w Polsce kapsułki Kimbo, żeby mieć tutaj na miejscu, bo jednak kawka o poranku musi być. Dzisiaj nie zdążyliśmy już do Lidla, więc jutro sobie na pewno podejdziemy, ale wstąpiliśmy do takiego supermarketu Taj Mahal i tam po prostu było bardzo dużo takich, powiedziałabym, produktów bliskowschodnich. Dzisiaj raczej już chillerka, bo jest też dosyć późno, a jutro od rana mamy zwiedzanie, więc pewnie rano szybki trip do Lidla, małe zakupy. A później zabieramy się za zwiedzanie. Ja jeszcze robię herbatkę. Tutaj w okolicy są takie w sumie spoko sklepy. Jest na przykład Action, właśnie ten supermarket. No i mamy Lidla kilometr od mieszkania. Metro też mamy bardzo blisko, więc jeśli chodzi o to mieszkanko, to Wam wrzucę lokalizację, bo myślę, że bardzo fajnie. Wszystko jest też zdalnie, jeśli chodzi o zakwaterowanie. Do centrum mamy jakieś 20 minut, myślę, pieszo oczywiście. Raczej z takiej formy będziemy korzystać. I coś Wam jeszcze chciałam pokazać. Patrzcie, jakie kiwi. To jest chyba największe kiwi, jakie widziałam w życiu. No i też to, co w ogóle mnie zachwyciło tutaj, już na pierwszy rzut oka, że tak powiem, to wszędzie rosną te drzewa pomarańczowe z pomarańczami, ale te pomarańcze są niejadalne, bo porwałam jedną i po prostu one są bardzo kwaśne, ale super to wygląda, no i one pachną przepięknie, po prostu tą skórkę jak się obierze, no to w całym tym mieszkanku tutaj pachniało. No a w tym mieszkanku też naprawdę wszystko jest, bo w łazience nawet jest suszarka, jest żelazko, no naprawdę wszystko, więc tak naprawdę tylko pakujecie ciuchy do plecaka i ewentualnie jakieś kosmetyki, których używacie, a wszystko tutaj na miejscu jest, więc tak póki co mogę polecić. Zobaczymy, jak się będzie nam mieszkało przez 2 najbliższe dni.
Kolejnego dnia rozpoczęliśmy docelowe zwiedzanie. Musicie wiedzieć, że Walencja jest trzecim największym miastem w Hiszpanii, zaraz po Madrycie oraz Barcelonie i może tak naprawdę pochwalić się jednym z największych portów kontenerowych na całym Morzu Śródziemnym. Znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Mercado de Colón i jest to miejsce, które powstało w początkach XX wieku, zaprojektowane przez architekta Francisco Mora Berenguer, który mocno inspirował się Gaudim, co też możemy tutaj zobaczyć na budowli. Początkowo od otwarcia w 1916 roku był to targ z żywnością, natomiast on z czasem podupadał, aż w 2003 roku przeszedł gruntowną transformację i aktualnie stanowi miejsce spotkań towarzyskich, a także centrum gastronomiczne. I możemy tutaj zobaczyć metalową konstrukcję dachu, która właśnie jest bardzo charakterystyczna dla walenckiego modernizmu, a także cegła i liczne witraże. No i tam na górze możemy właśnie zobaczyć jeden z witraży. Na wielu kolumnach znajdują się przepiękne mozaiki, też charakterystyczne właśnie dla tego stylu. A tutaj właśnie możemy zobaczyć te łuki, które są inspirowane łukiem triumfalnym. Drugim naszym przystankiem była Valencia Estacio del Nord i jest to po prostu budynek dworca kolejowego, który pochodzi z początku XX wieku i reprezentuje walencjański modernizm w najlepszym wydaniu. Kiedy wchodzi się do środka po raz pierwszy, uwagę natychmiast przyciągają błyszczące mozaiki, które pokrywają ściany przedsionka. Barwne, szczegółowe kompozycje przedstawiają sielskie obrazki z rolniczego życia regionu, owoce, kwiaty i pejzaże charakterystyczne dla Walencji. Plaza de Toros de Valencia jest to jedna z największych aren w Hiszpanii, która może pomieścić nawet do 10 000 widzów. Została wykonana w XIX wieku i stylem architektonicznym nawiązuje do stylu mudéjar, który charakteryzuje się okrągłą bryłą, charakterystycznymi łukami, a także ceglaną ornamentyką. Na terenie areny znajdujemy też Muzeum Walki Byków, w którym odnajdziemy stroje toreadorów, liczne puchary, a także głowy byków. Niestety nie udało nam się dzisiaj wejść do środka z uwagi na to, że odbywa się tam wydarzenie lokalne i arena jest zamknięta dla zwiedzających. Znajdujemy się w miejscu, które zachowało fragment historii. Przed nami Torres de Quartz, wieża stojąca po zachodniej stronie miasta, która nosi na sobie ślady kul armatnich, gdy w 1808 roku wojska napoleońskie dokonały oblężenia Walencji. Sama wieża została wybudowana w XV wieku i wzorowała się na wieży Castel Nuovo z Neapolu. Znajdujemy się przed katedrą w Walencji i historia tego miejsca zaczyna się jednak znacznie wcześniej niż sam budynek, który aktualnie widzimy. Teren, na którym stoi katedra, był pierwotnie poświęcony jako świątynia ku czci Jowisza w czasach rzymskich. Później stało się to kościołem wizygockim,
a następnie meczetem pod panowaniem muzułmańskim. Dopiero po rekonkwiście Jakuba I w 1238 roku stała się katedrą chrześcijańską. 4 różne kultury, 4 różne religie i jedno miejsce. Budowa obecnej katedry ruszyła w 1262 roku i trwała, uwaga, przez kolejne 4 stulecia. No i stąd też pochodzi walencjańskie powiedzenie, to trwa dłużej niż budowa katedry. Katedra łączy w sobie elementy romańskie, gotyckie, renesansowe, barokowe, a także neoklasycystyczne. Wielu turystów przybywa do Walencji w celu zobaczenia przechowywanego w tej świątyni w katedrze domniemanego świętego Grala, kielicha, z którego według tradycji miał korzystać Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. Zobaczycie to na dalszym fragmencie filmu i naprawdę trzeba mieć bardzo dobry wzrok, żeby zobaczyć ten kielich, który jest umieszczony ze szklaną szybą i jest widoczny ze znacznej odległości. Ja sama wykonałam zdjęcie na 10-krotnym zoomie, wstawię Wam tutaj, żebyście mogli zobaczyć. Wstęp do katedry kosztuje 10 euro i osobno płacimy za wstęp do katedry i osobno za wstęp na wieżę. Wieża El Miguete, czyli dzwonnica katedry i popularny punkt widokowy, na którym możecie zobaczyć całe przepiękne miasto Walencja. Drugą ciekawą rzeczą, którą odnajdziemy we wnętrzu katedry, to renesansowe freski z końca XV wieku przedstawiające grające anioły. Ukryte były przez ponad 200 lat pod późniejszymi warstwami tynku, a odkryte dopiero podczas remontu w 2004 roku. No i tutaj możemy zobaczyć kielich, który jest wykonany z orientalnego agatu, datowany jest na I wiek naszej ery, a trafił do walencjańskiej katedry w 1436 roku. Mírame, te estás pasando de la raya, bebé, despacito, pero seguro. Właśnie będę testować napój. Jest to... nie wiem, jak to się nazywa nawet. Jest to napój, który jest przygotowywany z cibory jadalnej i jest to jeden z takich przysmaków właśnie w Walencji. I najlepszy taki napój znajduje się w Orchateria de Santa Catalina. No i będę próbować. Nie wiem nawet, do czego to porównać. Spójrz sobie. Lubię takie rzeczy. Ale orzeźwiające. Mleko. Jak mleko, ale takie roślinne, nie? Ma za dużo cukru. Słodkie. Możesz się zdychać. Sabe hotel. Tú hablando claro, pero hace sombra. Siempre prometes, pero te escondes. Yo ya no. Kolejna przepiękna budowla Serranos Towers, czyli wieże Serranos, które są uważane za największą gotycką bramę miejską w Europie. I faktycznie stojąc przed nimi można poczuć ten rozmach. Są to 2 masywne wieże, które flankują przejście od strony północnej, skąd przez stulecia do miasta wjeżdżali kupcy, podróżnicy i władcy. Z biegiem czasu stały się najważniejszą bramą w całym murze otaczającym Walencję. Szacuje się, że w pewnym okresie aż 95% wszystkich odwiedzających miasto wchodziło właśnie tędy. Przez ponad 300 lat wieże służyły jako więzienie dla szlachty i rycerzy.
Co ciekawe, dziś co roku Torres de Serrano stają się sceną inauguracji Las Fallas i to właśnie tutaj Fallera Major wygłasza tradycyjne przemówienie zapraszające mieszkańców i gości do świętowania. Aktualnie znajdujemy się w bardzo przepięknym miejscu. Jest to Park Turia, Jardin de Turia. I nazwa nie wzięła się znikąd, ponieważ tutaj w tym miejscu, w którym teraz spaceruję, płynęła kiedyś rzeka Turia, natomiast 14 października 1957 roku ta rzeka podwójnie wylała w jednym czasie i zalała prawie 3/4 miasta, a poziom wody sięgał do drugich pięter. Zginęło wtedy 81 osób i postanowiono w kolejnym roku przekierować nurt tej rzeki i zmieniono jej koryto, a tutaj pozostało suche koryto. No i wtedy tak naprawdę zaczął się polityczny dramat. Chodzi o to, że władze chciały poprzez ten teren puścić autostradę, która miała łączyć port z lotniskiem. No i tutaj nastąpił sprzeciw mieszkańców, którzy chcieli, żeby to miejsce pozostało zielone, bo tak naprawdę jest to środek centrum. W 1976 roku podczas wizyty króla Juana Carlosa I postanowiono, a tak naprawdę król postanowił oddać ten teren mieszkańcom i powstał tutaj park. Początkowo było 18 projektów i z uwagi na to, że były tak liczne głosy na te projekty, strefę podzielono na 18 części i teraz na tym terenie znajdują się boiska, place zabaw, 2 ścieżki rowerowe, a także wydzielone miejsce do biegania. Długość tego parku to jest 9 km, więc naprawdę tutaj mieszkańcy mają niesamowity teren do odpoczynku w centrum miasta. Aktualnie park przyciąga 3 miliony odwiedzających rocznie i jest jednym z najczęściej odwiedzanych parków w całej Hiszpanii. Dodatkowo przez cały teren tego parku można odwiedzić 18 mostów z różnych epok i w różnych stylach. Dzięki temu, że było tyle różnych projektów tego miejsca, na każdej części tego parku możemy odnaleźć różne style i przenieść się tak naprawdę w wizję kolejnego twórcy. Odnajdziemy tutaj nie tylko piękne drzewa, ale także drzewa pomarańczowe i cytrynowe, co naprawdę nadaje taki bardzo egzotyczny charakter. No i sam park w sobie jest bardzo ładny. Tutaj wielu ludzi po prostu spędza aktywnie czas, jeździ na rowerach, biegają, a także mocno popularne jest tutaj po prostu ćwiczenie na otwartej przestrzeni. Ja sama wielokrotnie tutaj widziałam ludzi, którzy na przykład ćwiczyli jogę, no i ludzie fajnie spędzają tutaj czas. Wybraliśmy się też na plażę, która jak widać jest szeroka i piaszczysta. Uważam, że termin, w którym my wybraliśmy się, czyli przełom marca i kwietnia, jest to najlepszy czas na to, by odwiedzić Walencję celem aktywnego zwiedzania. Natomiast myślę, że jeśli chcecie plażować i korzystać z uroków morza, to lepszym wyborem będzie lipiec, sierpień, kiedy temperatury tutaj sięgają powyżej 30 stopni.
Właśnie wróciliśmy od rana i jest godzina 20 i na liczniku mamy zrobione 22,5 km pieszo, czyli jakieś 30 000 kroków, nawet lekko ponad. I byliśmy też w Lidlu i chciałam Wam szybko pokazać taki mikro-haul zakupowy, co tutaj kupiliśmy do jedzenia. Ja mam coś takiego, że generalnie jak gdzieś jestem, to bardzo lubię truskawki. I właśnie wzięliśmy truskawki. Wzięliśmy też taką sałatę do wrapów, które będę robić. Jajca do placków i do porannej jajecznicy. I jeszcze cała siata zakupów. Takie placki z tortilli. Tu mamy 8 sztuk, one są trochę mniejsze, ale to nawet dobrze. 2 papryki i cena jest o wiele lepsza niż w Polsce, bo 2,30 euro za kilogram. 2 banany. Ja niestety zapomniałam zebrać proszku do pieczenia z Polski i mam taką wielką pakę. Mozzarella, bekon do jajek, skyr naturalny. No i druga wtopa to jest kilogram soli, ale to najwyżej tutaj zostawimy już, może komuś się przyda w przyszłości. Taka salsa z oliwek i pomidorów to jest do wrapa. Marchewka z groszkiem, czyli coś dla mnie. I mleko sojowe bez cukru do kawy. Za całe te zakupy zapłaciliśmy 19 euro. Jest kawusia. To, co szczególnie zapadło mi w pamięć, to ilość zieleni i ilość przepięknej, naturalnej roślinności znajdującej się w centrum miasta, a także budynki, które dla mnie stanowiły istne dzieła sztuki na każdym kroku. Wszędzie były jakieś malowidła, wszędzie były przepiękne mozaiki, a teraz przechodzimy do bardzo ciekawego miejsca, jakim jest Mercado Central de Valencia. Budowano go od 1914 roku przez 14 lat i ukończono dopiero w 1928 roku. Dziś jest to jeden z największych targów w Europie, zajmującym ponad, uwaga, 8000 m2. Oczywiście styl to walencjański modernizm, czyli żeliwna konstrukcja, kolorowe ceramiczne kafle, witraże i kopuły, z których główna sięga aż 30 metrów wysokości. Z daleka można się pomylić i stwierdzić, że jest to katedra aniżeli targ. Na szczycie głównej kopuły siedzi Cotorra del Mercat, czyli zielona papuga, symbol i maskotka targu, która od dekad patrzy na miasto z wysokości swojej złotej kuli. Tutaj polecam Wam znaleźć sok z granata i spróbować, ponieważ taki świeżo wyciskany jest najlepszy. Kolejnym etapem naszej wyprawy było miejsce, na które najbardziej liczyłam, na które najbardziej się nastawiłam, czyli Lonja de la Seda. To jeden z najważniejszych świeckich budynków gotyckich w całej Europie i od 1996 roku obiekt z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polecam też obejść budynek z zewnątrz i rozejrzeć się po jego fasadzie, ponieważ możemy ujrzeć 28 gotyckich gargulców, które ozdabiają górne partie murów. Każdy gargulec jest inny, każdy z odrębną historią, no po prostu fantastyczne stwory, postacie ludzkie przyłapane w groteskowych pozach. Budowano go od 1482 roku, a jego głównym architektem był Pere Compte, czyli człowiek, który nigdy nie doczekał jego ukończenia, ponieważ w trakcie budowy zmarł. Jest to giełda jedwabiu. Musicie wiedzieć, że wiek XV był złotym okresem Walencji. Miasto było jednym z najważniejszych portów i centrów handlowych całego Morza Śródziemnego, sercem korony aragońskiej. Sala kontraktowa, Sala de la Contracción, to architektoniczny dowód na tę potęgę. To właśnie tutaj najwięksi kupcy miasta zawierali transakcje, które kształtowały gospodarkę całego regionu. A co ciekawe, na wysokości około 11 metrów na ścianach biegnie złoty napis. Jest to tak zwany kodeks etyczny handlarzy, by handlowali uczciwie, bo tylko
takie postępowanie gwarantuje dobrobyt. Samo wnętrze sali kontraktowej to jeden z tych widoków, które na pewno zostają w pamięci. 8 spiralnie skręconych kamiennych kolumn podtrzymuje sklepienie gwiaździste. Każda z kolumn rozgałęzia się ku górze jak drzewo, tworząc efekt kamiennego lasu. Stąd skojarzenie z palmami, które myślę, że każdy tutaj poczuje. Posadzka wyłożona jest czarno-biało-brązowym marmurem, tworzącym geometryczne wzory, a całość celowo jest surowa, bez nadmiaru ozdób, bez złota. Siła tego miejsca leży w jego proporcjach i w detalu, a nie w bogactwie. A na wewnętrznym dziedzińcu z pomarańczowymi drzewami możecie sobie na chwilę usiąść, odpocząć w trakcie tego intensywnego zwiedzania. My przez 2 dni zwiedzania zrobiliśmy około 60 km pieszo i to było naprawdę bardzo intensywne zwiedzanie. Myślę, że najlepszą opcją jest wybranie się do Walencji na 3 dni. Wtedy możecie to zrobić spokojniej, bądź też właśnie skorzystanie z oferty rowerów publicznych, bo też jest taka opcja i ona wychodzi naprawdę korzystnie, tylko musicie zapoznać się z cenami za rowery. cosa, cada mes tengo que ir, se te rompe un poco en la boca. Dame otro minuto, solo uno más. Quédate en mi puerta, no des un paso atrás. Znajdujemy się właśnie na terenie ratusza w Walencji. I co ciekawe, tutaj znajduje się także Muzeum Historii Miasta, gdzie można znaleźć oryginalną senierę, czyli flagę Walencji z 1928 roku. Zegar bije tutaj co 15 minut, czyli co kwadrans od 8 do 24, a w południe o godzinie 12 można usłyszeć tutaj regionalny hymn, który będziemy słyszeć za chwilę. Balkon ratusza jest miejscem szczególnym, ponieważ tutaj zawsze od 1 marca do 19 marca odbywa się inauguracja Las Fallas, czyli takiego święta, które jest co roku odbywane w Walencji. I po sygnale rozpoczyna się maskleta, czyli pokaz pirotechniczny. Nam nie udało się w tym roku przyjechać w tym terminie, jesteśmy później. A jeśli chodzi jeszcze o Muzeum Historii Miasta, to tutaj znajduje się także miecz Jakuba I, który dokonał rekonkwisty w Walencji. Sam budynek ratusza pochodzi z XVIII wieku i jest to dawna szkoła dla dziewcząt, natomiast dobudowano później w XX wieku dodatkowe skrzydło. W środku możemy zobaczyć piękne sale z marmuru, a także kryształowe żyrandole. No raczej nie. Sygnał mikrofon. Nie słychać bardziej. Termina, que se acabe tarde en tus labios. Oh. Y si mañana te arrepientes, yo me hago el que no recuerda. Pero esta noche no te vayas, quédate encerrada en mi camiseta. Dame otro minuto, solo uno más. Quédate en mi puerta, no des un paso atrás. Baila con tus dudas sobre mi sudar. Si esto se termina, que se acabe tarde, bien tarde, bien tarde. Dame otro minuto para respirar, para ver si en serio me quieres soltar. Miente si hace falta, dímelo despacio. Si esto se termina, que se acabe. Tutaj znajduje się budynek poczty głównej w Walencji.
Natomiast teraz jest tylko boczne skrzydło wydzielone dla obsługi klientów, natomiast z drugiej strony można wejść i pozwiedzać sobie przepiękne sale, natomiast nam się dzisiaj nie udało, jest zamknięte, no może innym razem, ale naprawdę budynek robi wrażenie. W środku tego budynku znajdują się bardzo ciekawe rzeźby 2 aniołów. Jeden jest na lokomotywie, a drugi na statku. I to jest tak naprawdę tylko taka symbolika, że w tamtych czasach, kiedy budowano ten budynek, występowały tak naprawdę tylko te 2 drogi transportu przesyłek. No i dotarliśmy do miasteczka Sztuki i Nauki. I za chwilę powiem Wam trochę więcej o tym kompleksie. Ale cały ten kompleks składa się z 6 budowli, budynków. No i każdy oznacza coś innego. Tutaj mijamy operę i ona ma kształt takiego hełmu. Tak, miasteczko Sztuki i Nauki, czyli ten kompleks nowoczesnych budynków, które po prostu totalnie odstają od reszty miasta i mocno się charakteryzują. Większość tych budynków zaprojektował Santiago Calatrava, Walencjanin i jeden z najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem kontrowersyjnych architektów świata. I mamy tutaj 6 kompleksów. Pierwszym z nich jest L'Hemisphérique, czyli pierwszy budynek, który stanął w kompleksie, otwarty w 1998 roku i do dziś robi wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Jest to bryła w kształcie gigantycznego oka, a właściwie półkuli ziemskiej odbitej w tafli wody. No i w środku znajduje się największe kino IMAX w Hiszpanii z ekranem kopułowym o powierzchni 900 m2. W tym kinie wyświetlane są filmy dokumentalne i projekcje astronomiczne w technologii 3D. Kolejnym budynkiem jest budynek Muzeum Nauki, który jest inspirowany szkieletem wieloryba. W środku warto szukać Chromosome Forest na 3. piętrze, które jest ekspozycją poświęconą sekwencjowaniu ludzkiego DNA na powierzchni ponad 2600 metrów. Kolejnym budynkiem jest Queen Sofia Palace of Arts i ta budowla jest tą budowlą, którą widzieliście na samym początku, która wygląda jak hełm jakiegoś kosmicznego wojownika pokryty błyszczącymi łuskami. Wewnątrz mieści 4 sale koncertowe i operowe z łączną pojemnością 3600 miejsc. Kolejnym obiektem jest L'Umbracle Terrazza, zadaszony ogród spacerowy o długości 320 metrów, bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Fantastyczne miejsce na odpoczynek w takiej betonozie. Kolejnym budynkiem jest L'Agora, wielofunkcyjna kryta hala pod spektakularnym łukowym dachem, która na co dzień służy jako przestrzeń eventowa. Organizowane są tu turnieje tenisowe, koncerty, wystawy i imprezy plenerowe. Oceanarium L'Oceanographique. Słuchajcie, jest to naprawdę miejsce, które uważam, że to jest must to see. Jest to 3. co do wielkości park wodny na całym świecie. I na ten park wydano zatrważające pieniądze, które po prostu nigdy się nie zwrócą, ale nie o tym dziś mowa. Mamy tutaj 42 miliony litrów wody, 500 gatunków roślin i zwierząt, w tym 4,5 tysiąca eksponatów. Mamy tutaj 12 budynków i zostały otworzone w nich wszystkie ekosystemy morskie całej naszej planety. Na terenie tego oceanarium organizowane są także pokazy delfinów, warsztaty wiedzy o zwierzętach, wystawy i rozmaite zajęcia.